W dzisiejszym filmiku zrobimy podstawową wewnętrzną kieszeń na maszynie dziewiarskiej, używając pozycję wstrzymania. Pierwsza kieszeń będzie bez lamówki, a kolejne kieszenie z lamówką z ząbkami i lamówką prostą. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. W metodzie tej kieszeń będzie zawieszona swobodnie wewnątrz dzianiny i będzie składała się z dwóch warstw zaczynających się u wejścia kieszeni. Kieszeń zaczyna się wyrabiać, gdy dzianie robótki dojdzie do rzędu otwarcia kieszeni. Gdy wózek jest po prawej stronie, zmień ustawienia maszyny na dzianie częściowe. Dźwignię Russella z rzymskiej dwójki przesuń na 1, a w maszynach Brother przesuń przełącznik z litery N na H. Wysuń do przodu wszystkie igły po lewej stronie kieszeni i przerób jeden rząd. Gdy wózek jest po lewej stronie, wysuń do przodu wszystkie igły po prawej stronie kieszeni. Wszystkie igły są teraz w pozycji wstrzymania, oprócz igieł przeznaczonych na kieszeń, które są w pozycji pracy. Przed przesunięciem wózka w prawo można do włóczki głównej dołączyć cienką nitkę do szycia lub nitkę nylonową. Nitkę tą dołącza się tylko na przerobienie jednego rzędu, aby zaznaczyć rząd na wykonanie ewentualnej lamówki. Przerób jeden rząd używając włóczkę główną i nylonową, a następnie wyjmij nić nylonową z podajnika włóczki. Wykonywana pierwsza kieszeń jest bez lamówki. W związku z tym należy przerobić tylko ilość rzędów odpowiadającą podwójnej długości kieszeni, kończąc z wózkiem po prawej stronie. Przerabiając rzędy na kieszeń, proszę nie owijać igły włóczką, ponieważ ta część kieszeni nie powinna łączyć się z resztą robótki. Proszę też pamiętać o obciążeniu tych oczek ciężarkami, aby przerabiane oczka nie pospadały z igieł. Po przerobieniu wymaganej liczby rzędów na kieszeń, gdy wózek jest po prawej stronie, przesuń wszystkie igły po lewej stronie kieszeni do pozycji C, a w maszynach Brother do pozycji D. Po przerobieniu rzędu w lewo igły te zostaną przerobione i wrócą do pozycji pracy. Następnie przesuń wszystkie igły po prawej stronie kieszeni do pozycji C i przerób rząd w prawo. Igły te zostaną przerobione i wszystkie igły będą teraz w pozycji roboczej. Kształtowanie kieszeni jest zakończone i można kontynuować robótkę. Na zdjęciu widoczna jest właśnie wykonana kieszeń bez lamówki. Teraz zrobię taką samą kieszeń, z tym że zakończoną ozdobną lamówką z ząbkami. Tak jak wcześniej wysuwam igły najpierw po prawej, a potem po lewej stronie kieszeni do pozycji wstrzymania i przerabiam jeden rząd włóczką główną z nicią nylonową. Następnie usuwam nić nylonową z podajnika włóczki. Przerabiam 3 rzędy. Następnie przekładam przy pomocy transfera co drugie oczko na sąsiednią igłę i przerabiam kolejne 4 rzędy. Przy pomocy transfera z jednym oczkiem nawlekam na odpowiadające im igły dolne wątki oczek, które wcześniej były przerobione nicią nylonową. Przesuń ostrożnie igły z 2 oczkami do tyłu. Formowanie lamówki jest zakończone. Teraz należy przerobić, tak jak w pierwszej kieszeni, ilość rzędów odpowiadającą podwójnej długości kieszeni, kończąc z wózkiem po prawej stronie. Proszę pamiętać o przekładaniu ciężarków do góry w trakcie przerabiania kolejnych rzędów. Aby zakończyć tą kieszeń, gdy wózek jest po prawej stronie, przesuń do pozycji C, a w maszynach Brother do pozycji D wszystkie igły po lewej stronie kieszeni. Przerób jeden rząd. Następnie przesuń wszystkie igły po prawej stronie kieszeni i przerób rząd w prawo. Teraz wszystkie igły są w pozycji roboczej. Kształtowanie kieszeni jest zakończone i można kontynuować robótkę.
Tak wygląda kieszonka zakończona lamówką z ząbkami. Aby wykonać lamówkę bez ząbków, po przerobieniu jednego rzędu z nicią nylonową przerób 7 rzędów, a następnie nawlecz zaznaczone oczka na igły, tak jak w poprzednich prezentowanych kieszeniach. A następnie przerób odpowiednią ilość rzędów, aby uformować i zakończyć kieszeń. Mam nadzieję, że spodobał Ci się filmik i przedstawiony sposób na wykonanie kieszeni. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę, poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na YouTube na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.